Witam Was serdecznie w poniedziałek. Zasłoniłam sobie tutaj rolety, żeby całkiem zaciemnić, także jest tak trochę ciemno, ale to pozwoli zobaczyć w ogóle, jak wygląda ta głowa. 2 tygodnie już pracuję nad tą głową i zobaczcie, właśnie no to jest taka cecha filcowania i takiego w zasadzie artyzmu, ponieważ no nie jestem wyrobnikiem, nie tworzę niczego na akord. Nie może to być nic pospiesznego, gdyż ja to robię pod wpływem takiego jakby natchnienia, czy nie jakby, tylko natchnienia. Nie jestem w stanie. Ten, kto maluje, rysuje, rzeźbi i tak dalej, będzie wiedział, o czym mówię. Nie jestem w stanie usiąść i z automatu robić czegoś, po prostu bez natchnienia. To nie wychodzi. Potem muszę 30 milionów razy poprawiać. I ostatnimi czasy właśnie zrobiłam sobie takie w tygodniu nawet 2 dni przerwy, ponieważ no nie dałam rady, po prostu jakoś nie miałam do tego jakby serca i tak dalej. I musiałam poczekać. Potem przyszła ta wena 2 dni później. No i tak 2 tygodnie to tworzę. No i niestety tak długo powstają u mnie figurki. Niektóre zrobię w 2-3 dni, a niektóre siedzę nad nimi 2 tygodnie. Nie wiem, jakiś taki ciężar nad nimi jest, że no wymagają więcej czasu. No, ale tak, jesteśmy już na tym etapie. Tu zrobiłam głowę, którą już poprawiałam nie wiem ile razy. Nie pamiętam, na czym ja skończyłam poprzedni film. Jeszcze nie jest złożony, więc zaraz będę składać jeszcze tamten. No ale jestem tutaj w poniedziałek 20 maja jest na tym etapie. Mam część popiersia i głowę i łapki. Tutaj w ten sposób je dołączę. Mam jeszcze taką przykładową ramkę i sobie przykładam i tak to będzie się prezentować. Jeszcze tu będą te łapki. Tutaj muszę sierść utworzyć. No i co? I jeszcze tutaj wypełnić to i może jeszcze trochę dodam tutaj wełny. Nie wiem, zobaczymy jak to będzie, żeby te uszy, bo chcę zrobić coś takiego, żeby te uszy aż tak bardzo nie były wygięte, bo zobaczcie co tu się dzieje. Ale jakby tak troszkę je podać, to już jest lepiej dać do góry. Także coś będę musiała tutaj jeszcze z tyłu zrobić. No i tak to właśnie się tworzy już 2 tygodnie. Następna figurka czeka. Mam to zrobione z głową, ponieważ zawsze sobie daję mniej więcej tydzień, 2 tygodnie takiego opóźnienia, bo różne rzeczy się dzieją. W tamtym roku wylądowałam w okresie około, to było 30 marca w szpitalu z wyrostkiem i odcięło mnie prawie na miesiąc ogólnie, bo to się wszystko ciągnęło. 2 tygodnie przed tym, bo chodziłam z tym wyrostkiem, to jest cała opowieść po prostu i nawet nie wiedziałam, że go mam, a myślałam, że to jest co innego i myślałam, że choruję sobie i sobie gorączkuję. No i potem było jeszcze 2 tygodnie później po operacji, no to tak około miesiąca, około 3 tygodni zajęło mi to dojście do siebie. No i zobaczcie, to tak właśnie jest. Dobra, koniec tego gadania. Będziemy się widzieć w następnej odsłonie. Witajcie moi drodzy w kolejnej odsłonie. Nie wiem ile ja w ogóle nagrałam tego vloga poniedziałkowego nowego. Nie mam pojęcia. Powiem wam, że zobaczymy ile się skleci z tego wszystkiego, bo kompletnie nie myślałam o tym, żeby coś tutaj nagrywać. Tak się wkręciłam w poprawianie tego portretu, ale zobaczcie, tak wyszło. Jeszcze sobie tutaj włoski poprawiam, bo no wełna ma to do siebie, że no dotyk i ona już zmienia swoją pozycję. Także do zdjęcia to zawsze trzeba sobie przyfryzować tego zwierzaka. Ale myślę, że jeśli chodzi o owczarki, no to ten mi całkiem nieźle wyszedł. Zobaczcie, jaka tu jest kolorystyka, ile musiałam się tutaj namieszać tych kolorów wełny. Dobrałam mniej więcej taką, jaka powinna być. Pysk przechodził totalną metamorfozę, bo cały czas poszerzałam, bo wyszła mi zdecydowanie za wąska ta kufa. Teraz wygląda moim zdaniem prawie idealnie, ale już bez przesady nie będziemy tutaj poprawiać. Tutaj uszy też kolorystykę trochę pozmieniałam.
bo zobaczcie, ten róż, to jest róż, wygląda jakby to było białe, ale to jest taki blady róż, totalnie blady róż. Nie mam tutaj na podorędziu, żeby wam pokazać. A nie, mam. Zobaczcie tutaj. Mam dwa kolory różowe. Teraz tutaj urwę kawałek. I to jest tak. O, mam nadzieję, że tu... O! Tu mamy róż. I wy widzicie bardzo jasny, ale on tak naprawdę nie jest aż tak bardzo jasny. I tu jest taki jasny róż też, a wygląda jak siwy. Więc tak zmienia kolor kamera. Wczoraj grzebałam w ziemi, także może moje ręce nie są idealne, także przepraszam, jak się czegoś dopatrzycie. I tak, no i sobie właśnie dofryzowywuję tego owczarka i czekam na sierść, bo gdzieś tutaj, o, zobaczcie, tutaj zrobiłam miejsce. Chcę, jak przyjdzie ta sierść od właścicielki, zrobić serduszko i je tu umieścić, żeby było takie na pamiątkę. Kto nie oglądał poprzedniego mojego vloga, to serdecznie zapraszam. Pewnie już jesteście po tym moim spacerze. Jeszcze wam coś pokażę. Albo i nie. O, mam. Patrzcie, co mam. Będzie profesjonalnie. Mam mikrofon. Czekam na taką osłonkę na niego, żeby można było gadać, bo wiecie, jak się zbliża twarz, to tak plujemy, no. A bo jak mówimy jakie teraz i wy macie taki ten półgłos taki, no to będzie chroniło przed tym, że właśnie tego nie było. I już robiłam sobie próby, bo to działa tylko z komputerem, więc będę nagrywać osobno już na komputerze, na profesjonalnym programie. Mam DaVinci Resolve. I sobie to razem połączyłam. Trochę było kombinacji, trochę trzeba, wiecie, pomyśleć, siedzieć nad tym, co połączyć, co tam odhaczyć, żeby coś nagrało, dlaczego się nie nagrywa, czemu mnie przeskakuje myszka w tym miejscu, gdzie chcemy, żeby było. No, takie wiecie, zaznajamianie się z tym całym tematem. Także, ale mam mikrofon do tego, żeby wam robić narrację i będę się bawić w to. Tak mi się to spodobało. Nawet jakbym to oglądało dwie osoby na krzyż, to będę to dla nich robić. A właśnie, mogę nagrywać wtedy jeszcze ASMR-y. Myślę sobie jeszcze nad jeszcze innym mikrofonem, bo ten jest taki, co zbiera dźwięki zewsząd. Ten, co wam pokazałam przed chwilą. I ma to swój minus, że on zbiera wszystko, co jest wokoło, czyli no, zapewne będę musiała nagrywać po nocach, albo jak nikogo nie ma w domu, ale raczej nikogo u mnie nie ma w domu, to jest bardzo rzadko. Psy czasami się odzywają i tak dalej. Sąsiedzi wiercą, dzieci tam od sąsiada krzyczą, więc coś trzeba będzie zakombinować, żeby było jednak cicho. Może kupić taki kierunkowy. Ten kierunkowy to już jest o tyle lepszy właśnie, że izoluje nas od tego świata zewnętrznego i skupia się tylko na tym dźwięku, któremu przekazujemy do przodu. No ale każdy ma swoje plusy i minusy. No nic. To tyle, co chciałam powiedzieć. A ten dźwięk, który teraz słyszycie, no to są z komputera dźwięki ptaszków. Nic tak nie daje takiego luzu i spokoju jak dźwięk natury. Czy się ze mną zgodzicie? Nawet powiem wam, że takie coś, jak ja teraz pokazuję, dla niektórych może być uspokajające. Więc mogę zrobić filmik sam z takiego właśnie głaskania psa. Już widziałam takie motywy. A w ogóle napiszcie mi, czy w ogóle znacie ASMR, czyli uspokajanie dźwiękiem i ruchami takimi spokojnymi, bo mnie to naprawdę uspokaja. Jako dziecko mogę wam jeszcze opowiedzieć taki fakt z życia dziecięcego. To w zasadzie już jak była nastolatką, to bardzo mnie uspokajało, jak ktoś przy mnie przykładał strony gazety i ten szelest tych kartek. I zresztą mówiłam matką, zresztą moje kuzynki mówiłam, weź mi tutaj poprzestawię kartki, przykładaj, bo ja normalnie to mi na mnie działa tak uspokajająco. Ona tak się śmiała i mówi, chodź daj, idziemy po gazety i będę ci przykładać. Ja normalnie zasypiałam. Czułam to takie mrowienie i tak dalej.
I patrzcie, gdybym ja na to wpadła, żeby takie coś nagrywać, to ile ja bym miała teraz widzów? No, ale to tak to właśnie jest, że ktoś coś niby się kiedyś wymyśliło, a potem to jest takim hitem, nawet się nie pomyśli, że to mogłoby takie mieć zainteresowanie. Dobra, by było na tyle. Koniec mojej gadki. Tak to się prezentuje. Oczywiście na żywo tego nie widzicie, ale oczywiście tu pokazuję to już widzicie grafitowe często. To jest takie ciemna czerń. Ale moim zdaniem rewelacja. Dobra, a następny będzie nietoperz. Ten nietoperz, którego pokazywałam Wam pół roku temu, dziś jak jeżeli mnie obserwujecie na Instagramie i Facebooku i TikToku, no to był filmik tego nietoperza. Nietoperz poszedł w zasadzie prawie od ręki i tak się wszystkim spodobał, że bo miałam bardzo dużo zapytań, z czego jedno doszło do realizacji i będę teraz robić brata tego nietoperza. Zobaczymy, jak mi wyjdzie, bo tamten to już bardzo dawno go robiłam, jakieś 2-3 lata temu. Więc zobaczymy, jak mi wyjdzie. Mam nadzieję, że to będzie jeszcze lepszy, bo wiecie, kto jest pierwszy w zasadzie, to takie jest ryzyko, co to mi wyjdzie i czy mi wyjdzie, ale już drugi też wiemy przynajmniej, że daje radę. Ale chyba nie znacie, że chyba nie było takiego przypadku, co bym nie dała rady. Wiem, że psy i koty dam radę zrobić. Ptaków się zbytnio nie łapie, takich skomplikowanych. Wolę coś zrobić sama najpierw, żeby potem zobaczyć, czy to uda mi się zrobić. No i nie łapię się na razie żadnych takich kopytnych. Oprócz sarenek, które już robiłam, jelonków. No i myślę, że może by krowa mi wyszła. Z takich, no, podobnych wyglądowo. Dobra, rozgadałam się, a nic nie poszło do roboty, więc idę wziąć się za składanie vloga tego spacerowego i myślę, jakby tu go jeszcze urozmaicić. Może coś jeszcze dogram, bo myślę, że chyba wrzucę w piątek albo w sobotę ten odcinek z tym spacerem. No zobaczymy. Jeszcze. Dobra, kończę. Uciekam. Witajcie serdecznie w sobotę. Właśnie wskoczył na mój kanał dzisiaj rano mój taki film przyrodniczy. Nagrałam wcześniej w ciągu tygodnia pracę z powstawania nietoperza, ale niestety nie doszedł on do skutku z nie mojej winy. No czasami tak się zdarza. W zasadzie pierwszy raz zdarzyło mi się, że no, musiałam zrezygnować z tworzenia danej pracy już po rozpoczęciu, więc no było trochę ciężko, ale tak bywa. Życie pisze różne scenariusze innym ludziom, no i co zrobić? Czasami się nie da wszystkiego przewidzieć. No i co? Następna figurka w toku będzie to Malinois, czyli owczarek belgijski Malinois, tak się pisze, a czyta Malinois. Jest to ta figurka, która skacze, czy w zasadzie skacze, trzyma taki chwytak i szarpie się nim. Chwytak, nie wiem, to chyba nie ma takiej nazwy. Szarpak, chwytak. Matko, ja powiem Wam, że już takie gadam głupoty czasami. Chwytak. No to jest z szarpakiem. To będzie miał taki szarpak. Już jedną taką zrobiłam. Ta jest trochę mniejsza, ta figurka. Tamta była taka bycza. Ale stwierdziłam, że to chyba za duże, bo jeżeli ktoś chce sobie to powiesić w samochodzie, no to trochę ciężko, żeby to się majtało takie duże przed oczami. Chociaż ja wiem, że ludzie mają różne rzeczy powieszone i czasami widziałam takie wielkie kostki przecież. Wiecie, takie pluszowe kostki mają ludzie do gry powieszone na pół szyby przedniej. No ale nie o to chodzi, żebyście mieli złą widoczność przez takie coś. No i tak przeskoczyłam z tej figurki na następną.
i się tworzy. I chciałam Wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz a propos filmów tych moich paraprzyrodniczych. To mam problem z jakością, ale chyba odkryłam, na jakiej zasadzie to było. Że widzicie na początku, jak jest ten poprzedni vlog i jeszcze wcześniejsze, że jak kręcę tą kamerką i tak przejeżdżam, żeby Wam pokazać cały świat z boku i wracam. I ogólnie jak macham tą kamerką, to jest takie ziarnowanie, takie wiecie, wszystko się taka pikseloza robi. I ja to widziałam i myślałam na początku, że to jest problem tego, że no po prostu YouTube tak niszczy jakość przez wrzucenie. No i te wszystkie programy, które po kolei używam i też muszą zmieniać jakość. I tak sobie myślałam i potem doszliśmy do tego, że jednak to nie jest to, tylko to, że ja używam przybliżenia, a u mnie przybliżenie zmienia się na jakieś tam inne, nie znam się na tym, czegoś tam innego używa aparat i wtedy się ta jakość niszczy. I nie mogę używać przybliżenia. No i teraz pytanie, jak Wam nagrać coś bez przybliżenia, jak coś jest daleko, żeby to było ostre. I jedynym w zasadzie motywem do tego jest taki urządzonko, aparat, który jest Nikonem. Nikon Coolpix, czegoś tam. Ja nie będę mówić, żeby tam nie nakłamać. To są w zasadzie tylko takie dwa Nikony, które one aż dosłownie z pół kilometra potrafią przybliżyć coś tak, żeby byście mogli na przykład przeczytać nawet słowa, co ktoś tam na jakiejś planszy porozkładał. No i tak się, no ale no oczywiście nie stać mi na to, bo on kosztuje około 7000, no to... No i właśnie o to się rozbija. Także no, na razie będziecie musieli obyć się bez przybliżeń, a potem to nie wiem, co wymyślę. Bo musiałabym zbierać tak naprawdę, żeby mieć taki aparat. I żebyście oglądali to. Ale czy... Drugie pytanie jest, czy będziecie oglądać takie rzeczy? Na samym początku chyba skupię się na tym, że będę z taką jakością, jaką jestem. Nie będę używać tego przybliżenia. Chyba, żeby mnie to wkurzało już coraz bardziej, no to wtedy sobie kupię jakiś tańszy, co ma gorsze do przybliżenia, ale jakikolwiek będzie miał. A druga sprawa, no to jak się, będę widzieć po wyświetleniach, czy Wam się to podoba, czy nie, no bo jak mam teraz z rzędu wyświetlenia z 50-100, no to wiecie, no nie będę kupować za 7000 aparatu zbierać na niego, jak tego nie ogląda. I tak na razie ta jakość jaka jest, to Wam wystarczy. Dobra, jeszcze trzeba pododawać, bo jest chudy jak żebro bakterii, jak to mojej koleżanki brat kiedyś mówił. Bardzo mi się to podobało, ten tekst. Wcześniej widzieliście portret owczarka. I tak sobie myślę, co to Wam jeszcze pokazywać. Na razie nic nie chcecie mówić. Aha, filmik z kotem zrobię taki osobny, jak powstawał. Posklejam wszystkie takie momenty z tych moich vlogów. The Best Of zrobię takie, żeby to był vlog, tylko film o kocie. Będzie takie jakby w przyspieszeniu, jak powstawał. Albo wszystkie takie momenty, jakie miałam na vlogach, no to posklecam w jedno, żeby to dotyczyło powstawania kota. Myślę, że to będzie całkiem fajne, bo jeszcze nakręciłam kota chyba jak wyglądał całkiem, już nie pamiętam. No i w ogóle zapomniałam jeszcze o jednej rzeczy. Zaraz w następnym ujęciu pokażę Wam tą figurkę Miluni, jak wyglądała na końcu, bo koniec końców ja potem patrzę, że ja w ogóle Wam nie pokazałam, jak ona wyglądała na końcu. Tutaj na YouTube, bo pokazałam ją wcześniej na innych platformach, są filmy, no ale tutaj nie ma żadnego i ja tam też opowiadam. Taki ponad minutę jest kawałek, gdzie o niej opowiadam. Także teraz będzie ten filmik o Miluni. Jeszcze zanim figurka pojedzie do swojego właściciela,
chciałabym ją pokazać, jak wygląda, bo całkiem bym zapomniała w ogóle ją pokazać. Także tak się prezentuje na samym końcu. Tutaj są takie słodkie łapeczki. W ogonie jest drucik tradycyjnie. To jest ta figurka bez tej łapki. Na dole wersja taka oszczędnościowa w zasadzie. Ale ogólnie tutaj wszystko jest to samo, co u innych figurek. W łapkach są druciki. Główkę też można przekrzywiać. To, co jest uzależnione, jest to od tego, jaka grubość jest wełny tutaj i jak jest ubita. Tak się będzie przekręcać. No ale chyba całkiem słodko wyszło. Jest ten taki uśmieszek charakterystyczny. Piesek miał na imię Milusia, Milunia. I jest już niestety za tęczowym mostem. Ukazałam ją w takiej kolorystyce, jak była młodsza, bez tej siwizny, i coraz więcej właśnie osób prosi mnie o to, żeby pokazać je jakie te zwierzęta były jeszcze za młodu, albo jeszcze przed tym, jak się postarzały. Ale ja też uwielbiam tą siwiznę, powiem wam, no każdy lubi co innego, ale ja bardzo lubię te posiwiałe zwierzątka. Starość ma coś w sobie takiego bardzo charakterystycznego i takiego ujmującego. Uciekam pakować figurkę i wysyłać. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten vlog poniedziałkowy. Dziękuję wszystkim serdecznie za to, że mnie oglądacie, za wszystkie komentarze. Pozdrawiam i ściskam bardzo szczególnie jedną moją widzkę, która jest na każdym moim filmie. Aniu, wielkie buziaki dla Ciebie, ściskam Cię bardzo. Luna, dla Ciebie też, bo widzę, że też oglądasz moje filmy. I dla wszystkich, których pominęłam, ale te moje dwie najlepsze są najbardziej widoczne, także piszcie komentarze, to też Wam podziękuję. I co? No to inne było na tyle. Łapki, pamiętajcie, w górę. Przesyłajcie, jeżeli ktoś się interesuje filicowaniem innym osobom, to będzie dla mnie największa nagroda. Życzę Wam cudownego tygodnia, długiego weekendu, bo w czwartek mamy Boże Ciało, czyli dzień wolny. Jeżeli ktoś weźmie sobie wolny dzień piątek, to mamy długi weekend. Także wszystkim tym ludziom, którzy wypoczywają, to cudownego wypoczynku, a ja będę dalej pracować pewnie od piątku. Pa!